Marzec to jeden z najpracowitszych miesięcy w warzywniku, wiele warzyw musi zostać wysiane właśnie w tym miesiącu, w przeciwnym razie późniejsze wysiewy spowodują słaby wzrost i plon, lub najzwyczajniej nie zdążą dojrzeć w polskim klimacie. Przez cały rok możemy wysiewać nasiona na kiełki do spożycia, mikrozieleniny do zup i sałatek, a na świąteczny stół wysiej rzeżuchę i trawkę jęczmienną. W marcu, wszystko zależy od temperatury, jaka panuje na zewnątrz, jeśli chodzi o wysiew do gruntu. W marcu może być minus 10 stopni Celsjusza, a może być też plus 15 stopni Celsjusza. Z powodu możliwych przymrozków, tylko niektóre gatunki warzyw można wysiewać w warzywniku w marcu. W lutym możemy już zacząć sianie warzyw takich jak karczoch, seler korzeniowy i liściowy, szpinak, pomidor, papryka, oberżyna, por i wczesna kapusta, ale utrzymanie ich tak długo w warunkach domowych może być kłopotliwe. Przez brak dostatecznej ilości światła, mogą zrobić się wątłe, wyciągnięte do słońca. W marcu, jeśli nie zrobiłeś tego w lutym, jeszcze można zrobić rozsady selera, pora, wczesnych odmian kapustnych, kalafior, brokuł, brukselka i sałat, karczocha, najlepiej w pierwszych dniach tego miesiąca. Rozpoczynamy również produkcję rozsady ziół, bazylii i majeranku, czombru i estragonu, kolendry, lubczyku, melisy, mięty. Rzodkiewka to warzywo najbardziej kojarzące się z wiosną. Rzodkiewka szybko rośnie i młoda jest najsmaczniejsza, przerośnięta rzodkiewka jest łykowata i niesmaczna. Warto ją siać małymi partiami, co kilka dni, na przykład co tydzień. Dzięki temu będziemy mieć jej pod dostatkiem przez dłuższy czas. Rzodkiewka lubi chłód i krótkie dni, wysiana w ciepłe miesiące nie daje plonu, tylko wybija pędy kwiatowe. Rzodkiewkę można siać w tym samym rzędzie razem z pietruszką, marchewką czy pasternakiem, czyli takimi warzywami, które mają długi okres wzrostu. Rzodkiewki rosnąc dodatkowo rozluźnią glebę dla tych warzyw, które lepiej rosną w niezbitej glebie. Wsadzamy do gruntu bulwy topinamburu, jeśli nie zrobiliśmy tego w lutym. Topinambur sadzi się też na jesień. Do gruntu wysiewamy bób, groszek, rzodkiewkę, szpinak, marchew oraz koper, a także modrak morski, mizunę, komatsune i roszponkę. Warto przykryć je agrowłókniną lub wysiewamy w tunelu foliowym. Powyższe warzywa to rośliny lubiące chłody, więc nie polecam ich wcześniejszych rozsad w domu, gdyż jest tam stanowczo za ciepło. Lepiej będą rosły, gdy wysiejemy je do gruntu. Wysiewy do gruntu jest mniej kłopotliwy niż robienie rozsady warzyw. Bób sieje już na początku marca wprost do gruntu. Wcześnie wysiany bób rzadziej choruje i daje większy plon, a zanim czarna mszyca bobowa zaatakuje, mamy już znakomity plon. Gdy z jakiegoś powodu wysiew będzie nieudany, na przykład wiosna jest bardzo mroźna lub wyjedzą go nornice, bób można jeszcze siać do połowy kwietnia, później już nie, bo bób urośnie, wątły, cienki, wyciągnięty, a plon będzie znikomy. Bób lubi chłód i krótki dzień. Na początku marca sadzimy cebulę, jak tylko odmarznie ziemia. Im szybciej, tym lepiej, bo cebula ma długi okres wegetacyjny i zbyt późno posiana będzie mała. Przez to, że długo rośnie lub wiosna jest mroźna i długa, lepiej uda się z rozsady lub dymki. Podobnie jak cebulę sadzimy por, w przypadku pora najlepiej zrobić rozsadę, por wysiany do gruntu może się nie udać, a jego siewki są bardzo drobne. Czosnek możemy wysiać z cebulek powietrznych lub posadzić ząbki. Prościej i pewnie posadzić go z ząbków. Sadzi się go jak tylko odmarznie ziemia. Lepszy plon jest z sadzenia jesiennego, wówczas czosnek kiełkuje już w lutym, marcu. Groch wysiewaj przez cały marzec, aż do pierwszej połowy kwietnia, ale im wcześniej wysiany, tym lepiej rośnie i da większy plon. Przez cały marzec możesz siać rukolę, kiełkuje już w 2 stopni Celsjusza. Raz wysiana bardzo łatwo rozsiewa się sama. Warto pozostawić miejsce jej wysiewu z zeszłego roku, a zobaczysz, że warzywo to pojawi się samo na miejscu wysiewu z poprzedniego sezonu. W połowie marca rozpoczynamy uprawę rozsady warzyw psiankowatych, czyli pomidorów, papryki, bakłażana oraz miechunki i szparaga. Wcześniej nie ma sensu tego robić, bo rośliny będą za długo siedziały w domu i będą zbyt wyrośnięte do wysadzania. Temperatura do wzejścia nasion warzyw powinna wynosić 20 stopni Celsjusza.
Temperatura wzrostu dla pomidora to 20–25 stopni Celsjusza, dla papryki 25–30 stopni Celsjusza, a dla oberżyny aż 30 stopni Celsjusza. Można siewki przykryć w domu przeźroczystymi plastikowymi pojemnikami, żeby podwyższyć temperaturę. Z wymienionych warzyw paprykę możemy wysiać już w lutym, świetnie sobie radzi na parapecie, a plon będzie szybciej i większy. Pod koniec marca wysiewamy do gruntu takie warzywa jak marchew, rzodkiew, rzepa, skorzonera, jarmuż, pietruszkę, pasternak, szpinak, trybulę oraz koper. W marcu wysiewamy też kwiaty chroniące warzywa przed szkodnikami takie jak aksamitka, nagietek i szałwia. Zbyt późno posiany szpinak i rzodkiewka wybijają w pędy kwiatostanowe i nic nie zbierzemy, a za późno wysiany bób czy groszek daje mały plon, im później tym słabiej plonuje, warto je wysiać wcześniej, bo lekkie przymrozki im nie szkodzą. Szpinak. Im wcześniej go wysiejesz, tym lepiej, wczesny wysiew tego warzywa zapewni Ci dobry plon. Ale na rynku jest też szpinak nowozelandzki, trętwian, który jest ciepłolubny, sieje się go dopiero w maju lub później. Wysiany w marcu nie wyrośnie. Marchew najlepiej sadzić pod koniec marca, można ją posiać razem z rzodkiewką w jednym rzędzie. Marchew rośnie wolno, a rzodkiewka szybko, tym samym po zebraniu rzodkiewki marchew nie będzie tak gęsto posadzona i nie trzeba jej przerywać. Komatsuna, trybula oraz mizuna jest wrażliwa na długi dzień, wówczas zakwita i staje się niesmaczna. Rośnie szybko, więc możemy zrobić kilka wysiewów. Trzeba siać ją wcześnie, w marcu, potem w kwietniu i ostatni termin to początek maja. Modrak morski możesz siać do 15 marca. Jesienią modrak morski sieje się w październiku. Rzepa i rzodkiew lubi chłód i kiełkuje, gdy temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza. Źle natomiast rosną już, gdy temperatura wyniesie powyżej 15 stopni Celsjusza. Młode siewki są jednak wrażliwe na mróz. Warto chronić ją agrowłókniną. Obydwa warzywa są często atakowane przez pchełki ziemne, które robią małe dziurki w liściach. Marzec jest najlepszym miesiącem do wysiewy tych warzyw, wysiane w kwietniu i później dają słaby plon. Pasternak tak samo jak pietruszkę korzeniową można siać przez cały marzec, jednak warzywo to długo wschodzi. Można więc je siać na przykład z rzodkiewką tak samo jak marchewkę, rzodkiewka wzejdzie pierwsza, wyznaczy rząd, przerzedzi pasternak czy pietruszkę i szybko uzyskamy plon, dając im miejsce na wzrost. Pietruszka źle rośnie, gdy jest za ciepło, dlatego ważne jest, by wysiać ją w marcu. Skorzonera. Najlepszy termin dla jej siewu to koniec marca i początek kwietnia. W pełni wyrośnięta roślina jest mrozoodporna, ale jej siewki są już wrażliwe na mróz i mogą wymarznąć. Jeśli jeszcze nie masz szczawiu w swojej kolekcji wieloletnich warzyw, to marzec jest dobrym miesiącem na jego wysiew. Jest mało wymagający i właściwie uprawia się sam. Lubi wilgotną glebę i dobrze znosi zacienienie. Możesz wysiewać go przez cały marzec. Zaczynamy sadzić i siać warzywa, gdy tylko ziemia rozmarznie i można włożyć w nią swobodnie palec na 4 cm. Wysiewamy i przykrywamy agrowłókniną. Nie zapominamy o regularnym podlewaniu zasianych warzyw. Może się wydawać, że jest mokro, ale należy pamiętać o podlewaniu. W marcu warto zabezpieczyć warzywa przed przymrozkami i położyć agrowłókninę. Ponieważ marzec jest bardzo nieprzewidywalny pod względem pogody, część nasion wysiewam w gruncie, część natomiast wysiewam jako awaryjne warzywa w domu i trzymam je tam, aż do ustania mrozów. Oprócz mrozów siewki mogą być wyjedzone przez ptaki lub myszy, albo może uszkodzić je grad. Warto więc mieć zapasowe rośliny wysiane w domu, które potem wysadzamy do gruntu lub uzupełniamy nimi warzywnik, na przykład tam, gdzie nasiona nie wzeszły. Jeśli mróz zniszczy siewki, nic straconego, czym prędzej wysiej ponownie, warzywa jeszcze zdążą dojrzeć. Lepiej jest wysiewać wcześniej, gdyż wiele warzyw radzi sobie całkiem dobrze z chłodem, a gorzej reagują na długi dzień i ciepło. Wcześniej wysiane warzywa są także mniej atakowane przez szkodniki i choroby, zanim nadejdą upalne i wilgotne dni sprzyjające rozwojowi szkodników i chorób grzybowych, warzywo zdąży wydać plon.